Zapewne znane jest Wam zjawisko wypalenia. Najczęściej kojarzy się nam ono z wypaleniem zawodowym. Życiowe też się zdarzają, że ktoś czuje, że w danej swojej roli, funkcji się wypalił. Ale powiedzmy sobie trochę o tym zawodowym. Ono formalnie istnieje. WHO w 2019 roku zaklasyfikowało wypalenie zawodowe jako takie zjawisko w pracy. I teraz często spotykamy się z tym hasłem w kontekście najczęściej ludzi z wieloletnim stażem, ale nie tylko. Jest ono oczywiście nadwyrężane i mylone z różnymi innymi problemami. I teraz jak rozróżnić, kiedy mówimy o wypaleniu zawodowym, a kiedy przyczyną są inne trudności? Słowo wypalenie kojarzy się z ogniem. Jeśli ten ogień był, no to coś się z nim zadziało, że dziś go nie ma. Na początku była energia, była motywacja do pracy, była kreatywność, jakieś pomysły i tak się po prostu zwyczajnie chciało, a dzisiaj ognia nie ma. Wtedy mówimy o wypaleniu. Ale problemy są inne. Doświadczasz w pracy mobbingu, poniżania, izolacji, jakiejś krytyki, podważania kompetencji i mówisz: ja już jestem wypalony. A to nie jest wypalenie, bo ty lubisz swoją pracę. Ty masz ten ogień cały czas, ale zwyczajnie jesteś poniżany i masz dość. To jest inna kategoria problemu. Albo masz toksycznego przełożonego. Trudno ci się z nim dogadać, stawia ci niejasne cele, o wszystko ma pretensje. I tak tkwisz w tej pracy, aż w końcu tracisz motywację, stres cię wpędza w taki kozi róg, a ty nazywasz to wypaleniem. To nie jest wypalenie. Mogą być też inne problemy, że nie czujesz w ogóle sensu. Masz zero wpływu na to, co się dzieje w organizacji, w której jesteś. Nie czujesz wartości swojej pracy. I tak dzień po dniu, rok po roku czujesz, że to jest totalny bezsens i informujesz swój zespół: jestem wypalony. No nie, bo może sama praca jest ekstra. Więc, więc rozróżniajmy właśnie te typy problemów. Z wypaleniem często spotykamy się w takich zawodach jak nauczyciel, lekarz, jakiś ratownik medyczny, pielęgniarka. Pewnie przy takich zawodach częściej słyszeliście to hasło. I tutaj rzeczywiście to jest realne. Dlaczego? Bo to są zawody takie mocno stresujące, w takim środowisku dosyć roszczeniowym, z wieloma problemami systemowymi, takim brakiem wsparcia. I wtedy rzeczywiście na początku jest ten ogień, ta chęć pomagania pacjentom, ta chęć rozwoju uczniów, których masz w swojej klasie. Ale widzisz, że otoczenie jest tak trudne, nie czujesz wsparcia i taką demotywację z zewnątrz i zanika ten ogień. I mówisz: no, pracuję 40 lat w zawodzie i kocham swoją pracę, ale jestem wypalony. I to nie możemy tego oceniać w kategoriach winy, bo często nie masz na to trochę wpływu. To są czynniki takie zewnętrzne, które gaszą ten ogień w tobie. Nasz mózg potrzebuje wyzwań. Więc jeśli w pracy tych wyzwań nie dostajesz, nie czujesz się ważny i potrzebny, to tracisz chęć albo czujesz się ignorowany ze swoimi pomysłami. To jest właśnie taka pułapka. Trzeba by się jakoś chronić od tego wypalenia, dbać o ten ogień, niech on płonie, albo spróbować go jakoś wskrzesić na nowo. Często jest konieczne, aby zmienić miejsce, w którym tkwiłeś od lat. Skoro tu nie masz wyzwań, skoro tu się czujesz poniżony, skoro tu nie jesteś doceniany, może źle wynagradzany, poszukaj sobie innego miejsca, podejmij ten trud i to ryzyko, bo w sumie co ci zależy?
Pracować bez tego ognia słabo. Y, albo na siłę codziennie pokonywać te trudności, które i tak wpędzają cię w taki bezsens. Też nie warto. Każdy z nas musi poszukać swojej drogi, poszukiwania tego ognia w otoczeniu, w ludziach, w tym, co robimy, w zadaniach, które lubimy, w naszych umiejętnościach i talentach. I wtedy na pewno uda nam się ten ogień na nowo zapalić. Wierzę, że właśnie tak to działa.